10 najszybszych śmigłowców wojskowych na świecie. Miejsce 10. MiL Mi-35M Hind-E. Mi-35M to zmodernizowana wersja słynnego radzieckiego śmigłowca szturmowo-transportowego Mi-24. Znany jest również pod kodem NATO jako Hind-E. Prędkość maksymalna śmigłowca wynosi 310 km na godzinę. Mi-35M łączy funkcję śmigłowca szturmowego z możliwością transportu żołnierzy. Może przewozić do 8 w pełni uzbrojonych żołnierzy. Jest uzbrojony w działko 23 mm, pociski rakietowe i przeciwpancerne, m.in. Ataka-V. Śmigłowiec został wyposażony w nowoczesną awionikę, systemy nawigacyjne oraz noktowizyjne, umożliwiające loty nocne i w trudnych warunkach. Zasięg operacyjny to około 460 km. W porównaniu do starszych wersji ma skrzydła o zmienionej konstrukcji, nowsze silniki i ulepszony wirnik ogonowy. Maszyna posiada opancerzoną kabinę, odporną na ostrzał z broni lekkiej. Używany jest przez wiele krajów, w tym Rosję, Wenezuelę, Brazylię, Serbię i Irak. Mi-35M doskonale sprawdza się zarówno w działaniach ofensywnych, jak i w misjach wsparcia ogniowego i ewakuacji rannych. Miejsce 9. CH-47F Chinook. CH-47F Chinook to amerykański ciężki śmigłowiec transportowy o charakterystycznej konstrukcji z 2 wirnikami w układzie tandem. Prędkość maksymalna śmigłowca wynosi 315 km na godzinę, co czyni go jednym z najszybszych śmigłowców transportowych. Został opracowany przez firmę Boeing Vertol i jest wykorzystywany głównie do transportu żołnierzy, sprzętu oraz zaopatrzenia. Wersja CH-47F to unowocześniona odmiana, wyposażona w nowoczesną awionikę i cyfrowe systemy sterowania. Może przewozić nawet ponad 10 ton ładunku, zarówno wewnątrz kabiny, jak i podwieszonego na zewnątrz. Załogę standardowo stanowią 3 osoby, 2 pilotów i technik pokładowy. CH-47F posiada autonomiczne systemy nawigacyjne, co pozwala na precyzyjne loty w każdych warunkach pogodowych. Śmigłowiec może zabrać na pokład do 55 żołnierzy lub ewakuować do 24 rannych na noszach. Jest używany przez siły zbrojne wielu krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Holandii. CH-47F brał udział w licznych misjach bojowych i humanitarnych, między innymi w Iraku, Afganistanie i przy akcjach ratunkowych po katastrofach naturalnych. Miejsce 8. MiL Mi-28 Hawok. Mi-28 Hawok to rosyjski śmigłowiec szturmowy, zaprojektowany do zwalczania celów opancerzonych, siły żywej oraz lekkich celów powietrznych. Prędkość maksymalna śmigłowca wynosi 320 km na godzinę. Został opracowany jako odpowiedź na amerykańskiego AH-64 Apache. Mi-28 jest maszyną dwuosobową, z załogą w układzie tandem, pilot i operator uzbrojenia. Jego uzbrojenie główne to działko 30 mm, montowane w wieżyczce pod przednią częścią kadłuba. Może przenosić także pociski przeciwpancerne Ataka, niekierowane rakiety oraz bomby. Zasięg operacyjny to około 435 km. Kabina jest opancerzona i odporna na ostrzał z broni kalibru do 20 mm. Mi-28N wyposażony jest w radar montowany nad wirnikiem głównym, który umożliwia wykrywanie celów w każdych warunkach pogodowych i o każdej porze. Śmigłowiec posiada również systemy ochrony pasywnej i aktywnej, m.in. wyrzutnie FLAR i systemy zakłócania. Mi-28 jest używany przez rosyjskie siły zbrojne i był wykorzystywany m.in. podczas operacji wojskowych w Syrii. Miejsce 7. AH-64E Apache.
AH-64E Apache Guardian to najnowsza, zmodernizowana wersja amerykańskiego śmigłowca szturmowego AH-64 Apache. Dzięki nowemu wirnikowi kompozytowemu i lekkiej konstrukcji może osiągać prędkość maksymalną do 365 km na godzinę. Został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu prędkości, zasięgu, mocy oraz zdolności do prowadzenia operacji sieciocentrycznych. Posiada ulepszone silniki General Electric, które zapewniają większą moc i lepsze osiągi w trudnych warunkach. AH-64E ma system TADS PNVS do celowania i obserwacji, a także radar Longbow montowany nad wirnikiem. Może współpracować z bezzałogowymi statkami powietrznymi, przejmując z nich obraz i dane taktyczne. Śmigłowiec może przenosić rakiety Hellfire, rakiety niekierowane Hydra, pociski Stinger oraz działko M230 kalibru 30 mm. Jest wyposażony w nowoczesne systemy łączności cyfrowej, umożliwiające współpracę z innymi jednostkami w czasie rzeczywistym. Kabina i wrażliwe elementy śmigłowca są opancerzone, a załoga chroniona jest także przez systemy przeciwdziałania zagrożeniom. AH-64E jest używany przez wojska USA oraz sojuszników, w tym Indię, Wielką Brytanię, Tajwan, Koreę Południową i Polskę. Miejsce 6. Sikorski RAH-66 Comanche. RAH-66 Comanche był amerykańskim prototypowym śmigłowcem zwiadowczo-szturmowym opracowanym przez firmy Boeing i Sikorski. RAH-66 miał osiągać prędkość maksymalną około 370 km na godzinę, co było imponujące jak na maszynę tej klasy. Został zaprojektowany w technologii stealth, czyli obniżonej wykrywalności radarowej i termicznej. Prace nad Comanche rozpoczęły się w latach 80. jako część programu modernizacji lekkiego lotnictwa wojskowego USA. Śmigłowiec miał niskoprofilową sylwetkę, ukryte uzbrojenie oraz specjalne powłoki absorbujące fale radarowe. Załogę stanowili pilot i operator uzbrojenia, siedzący w opancerzonej kabinie w układzie tandem. Uzbrojenie obejmowało działko 20 mm w wysuwanej wieżyczce oraz wewnętrzne komory na rakiety Hellfire i Stinger. Comanche był wyposażony w nowoczesne systemy nawigacyjne, sensory optoelektroniczne i możliwości prowadzenia walki elektronicznej. Mimo ogromnego potencjału, program został anulowany w 2004 roku z powodu wysokich kosztów i zmieniających się potrzeb armii USA. RAH-66 Comanche nigdy nie trafił do produkcji seryjnej, ale wiele jego technologii wykorzystano później w innych projektach wojskowych i śmigłowcach. Miejsce 5. Bell AH-1Z Viper. AH-1Z Viper to amerykański śmigłowiec szturmowy, będący nowoczesną wersją legendarnego AH-1 Cobra. Jego maksymalna prędkość wynosi 410 km na godzinę, co czyni go jednym z najszybszych śmigłowców szturmowych. Został zaprojektowany specjalnie dla Korpusu Piechoty Morskiej USA, jako część programu H-1 Upgrade. Viper ma czterołopatowy wirnik główny i ogonowy, co poprawia stabilność, osiągi i redukuje poziom drgań. Jest uzbrojony w działko 20 mm, rakiety niekierowane Hydra, kierowane Hellfire oraz pociski Sidewinder. AH-1Z może operować zarówno w dzień, jak i w nocy dzięki zaawansowanym systemom celowniczym i noktowizyjnym. Kabina załogi jest opancerzona, zapewniając ochronę przed ogniem z broni lekkiej. Viper dzieli około 85% części z UH-1Y Venom, co ułatwia serwis i logistykę. Śmigłowiec był używany w działaniach bojowych w Iraku i Afganistanie, gdzie sprawdził się w roli wsparcia ogniowego. AH-1Z Viper cieszy się zainteresowaniem także za granicą. Zakupiły go m.in. Czechy, Bahrajn i Pakistan. Miejsce 4. Sikorski S-97 Raider.
S-97 Raider to eksperymentalny śmigłowiec rozpoznawczo-szturmowy, opracowany przez firmę Sikorsky Aircraft. Innowacyjna konstrukcja pozwala mu osiągać imponującą prędkość maksymalną, ponad 440 km na godzinę, znacznie przewyższającą klasyczne śmigłowce. Został zaprojektowany w ramach programu Future Vertical Lift jako następca śmigłowców zwiadowczych typu OH-58 Kiowa. Raider wykorzystuje unikalny układ napędowy z podwójnym współosiowym wirnikiem głównym oraz pchającym śmigłem ogonowym. S-97 może wykonywać gwałtowne manewry przy dużej prędkości, a także zawisać jak tradycyjny śmigłowiec. Kabina Raidera mieści dwóch pilotów siedzących obok siebie, a za nimi znajduje się przestrzeń dla dodatkowych pasażerów lub sprzętu. Maszyna ma być uzbrojona w działko 7,62 mm lub 12,7 mm oraz możliwość przenoszenia rakiet kierowanych i niekierowanych. S-97 wyposażono w nowoczesną awionikę i systemy walki elektronicznej, zapewniające wysoką świadomość sytuacyjną. Jego konstrukcja wykorzystuje materiały kompozytowe, co zmniejsza masę i zwiększa wytrzymałość. Choć S-97 jest prototypem, jego technologie są podstawą dla większego projektu Raider X, oferowanego w programie Armii USA. Miejsce trzecie. Sikorsky Raider X. Raider X to futurystyczny śmigłowiec szturmowo-zwiadowczy, opracowywany przez firmę Sikorsky. Prędkość maksymalna Raider X ma wynosić 460 km na godzinę, znacznie więcej niż w tradycyjnych śmigłowcach szturmowych. Powstał jako kandydat w programie FARA Future Attack Reconnaissance Aircraft, prowadzonym przez Armię Stanów Zjednoczonych. Raider X bazuje na technologii zastosowanej w Sikorsky S-97 Raider, ale jest od niego większy i lepiej uzbrojony. Wykorzystuje innowacyjny układ napędowy z współosiowymi wirnikami głównymi oraz pchającym śmigłem ogonowym, co zapewnia dużą zwrotność i wysoką prędkość. Jego uzbrojenie obejmuje działko 20 mm oraz możliwość przenoszenia rakiet kierowanych i niekierowanych w wewnętrznych komorach. Dzięki kompaktowym rozmiarom, Raider X ma zdolność operowania w gęstej zabudowie miejskiej i w trudnym terenie. Maszyna została zaprojektowana z myślą o niskim profilu radarowym i cyfrowym polu walki, oferując pełną integrację z innymi jednostkami. Raider X będzie wyposażony w zaawansowaną awionikę, systemy samoobrony i autonomiczne możliwości. Jeśli zostanie wybrany przez Armię USA, stanie się następcą wycofanych śmigłowców OH-58 Kiowa i ważnym elementem nowej generacji lotnictwa wojskowego. Miejsce drugie. Bell V-22 Osprey. V-22 Osprey to amerykański tiltrotor, czyli maszyna pionowego startu i lądowania, która potrafi latać zarówno jak śmigłowiec, jak i samolot. Prędkość maksymalna wynosi 509 km na godzinę, co czyni go znacznie szybszym niż tradycyjne śmigłowce transportowe. Został opracowany wspólnie przez firmy Bell Helicopter i Boeing dla Korpusu Piechoty Morskiej USA, a później także dla lotnictwa i marynarki. Dzięki ruchomym gondolom z wirnikami, V-22 może startować i lądować pionowo, a następnie przechodzić do szybkiego lotu poziomego. Osprey może przewozić do 24 żołnierzy lub około 9 ton ładunku, w zależności od konfiguracji. Zasięg operacyjny wynosi ponad 1600 km, a z dodatkowym zbiornikiem paliwa nawet więcej. Maszyna była wykorzystywana m.in. w Iraku, Afganistanie i Libii, gdzie sprawdziła się w misjach transportowych i
specjalnych. V-22 ma kilka wariantów, między innymi MV-22 dla piechoty morskiej, CV-22 dla sił powietrznych oraz CMV-22 dla marynarki. Początkowo projekt był kontrowersyjny z powodu kosztów i problemów technicznych, ale obecnie jest uznawany za kluczowy element mobilności wojsk USA. V-22 Osprey to unikatowa maszyna, która łączy zalety śmigłowca i samolotu transportowego, rewolucjonizując sposób prowadzenia operacji powietrznych. Miejsce pierwsze Bell V-280 Valor. V-280 Valor to zaawansowany tiltrotor opracowany przez firmę Bell Textron w ramach programu Future Vertical Lift dla armii USA. Jego prędkość maksymalna wynosi ponad 560 km/h, co czyni go najszybszym statkiem powietrznym w swojej klasie. Jest następcą śmigłowców szturmowo-transportowych, takich jak UH-60 Black Hawk, oferując większą prędkość, zasięg i mobilność. V-280 łączy zalety śmigłowca i samolotu. Może startować pionowo jak helikopter i latać poziomo jak turboprop. Dzięki dużemu zasięgowi operacyjnemu, przekraczającemu 3900 km, z tankowaniem w powietrzu, Valor może działać znacznie dalej niż tradycyjne śmigłowce. Kabina pozwala na transport 14 żołnierzy w pełnym oporządzeniu oraz może być dostosowana do różnych ról bojowych i ratunkowych. Valor posiada zaawansowane systemy awioniczne, cyfrową architekturę oraz zdolność do pracy w zintegrowanym środowisku sieciocentrycznym. W odróżnieniu od V-22 Osprey, gondole z silnikami w V-280 są nieruchome. Obracają się tylko wirniki, co upraszcza mechanikę i zwiększa niezawodność. W grudniu 2022 roku Bell V-280 został wybrany przez armię USA jako zwycięzca programu FLRAA, co oznacza, że zastąpi Black Hawka. Valor symbolizuje przyszłość lotnictwa wojskowego, szybsze, bardziej elastyczne i zdolne do działania w nowoczesnym polu walki. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.